Jesteśmy w Poczdamie pod Berlinem. Za nami jest park Sanssouci. Kompleks Sanssouci składa się z kilkunastu budynków, a między budynkami znajdują się piękne alejki. Na początku były winnice umiejscowione na południowej, słonecznej części wzgórza. Potem w połowie XVIII wieku Fryderyk II Wielki, król Prus, postawił swoją letnią rezydencję. Letnia rezydencja miała być urządzona skromnie, co zresztą właśnie widać. Skromnie to jest ostatnia rzecz, którą bym powiedział o pałacu Sanssouci. Fryderyk II Wielki uwielbiał francuską kulturę. Na pałacu umiejscowiono napis Sanssouci, co po francusku oznacza beztroski. Zrobił sobie tutaj biblioteczkę z francuską literaturą. Jest też i flet, na którym uwielbiał grać. W pałacu Sanssouci znajduje się również fotel, na którym Fryderyk II Wielki zmarł. Fryderyk II Wielki był w związku małżeńskim, ale jego żona mieszkała tam daleko w Berlinie, a pałac Sanssouci wolny był od kobiet. Przez następne 100 lat dodawano kolejne budynki, między innymi Kościół Pokoju, wzorowany na wczesnochrześcijańskiej kaplicy z Rzymu. Ale to, co się dzieje za tymi drzwiami, to jest prawdziwy majstersztyk. Fryderyk II Wielki, chcąc zaprezentować swoją kolekcję obrazów, postanowił wybudować do tego specjalny budynek. Galeria jest naprawdę imponująca. Znalazły się tu dzieła włoskich, francuskich i niderlandzkich artystów z okresu baroku, renesansu i rokoko. Fryderyk II Wielki potrzebował również budynku, w którym mogłyby odbywać się koncerty, przedstawienia teatralne. Aranżacja wnętrz to koncepcja samego Fryderyka. W sali lustrzanej znajdują się pozłacane dekoracje przedstawiające miłosne przygody antycznego bohatera Owidiusza. Nowa oranżeria to z kolei budynek, który został wybudowany długo później. Żeby wejść tutaj, to trzeba założyć specjalne obuwie ochronne. W nowej oranżerii znajduje się sala Rafaela, wzorowana na sali watykańskiej. Podziwiać można tutaj kolekcję obrazów późniejszych królów pruskich. Imponująca sala charakteryzuje się przeszklonym dachem, dzięki któremu obrazy można oglądać przy równomiernie rozłożonym świetle dziennym. Na sam koniec zostawiliśmy sobie zwiedzanie nowego pałacu, oddalonego o 2 km od pałacu Sanssouci. Nowy pałac wzorowany był na styl Wersalu i był przeznaczony dla gości odwiedzających króla. W nowym pałacu zbudowano 200 komnat i 4 sale bawialne. Najciekawsza sala przypomina grotę solną z ekskluzywnego spa. Ściany wyłożone są muszlami,
kwarcem, szkłem i kamieniami półszlachetnymi. Natomiast najbardziej reprezentacyjna, znajdująca się na piętrze, to sala marmurowa. Ale ten pałac jest niezwykły z innych względów. W nowym pałacu wykorzystano nowe technologie, będące udogodnieniami dla wypoczywających gości. Oprócz okazałych alkowych z ogromnym baldachimem zamontowano pierwsze łazienki. Zamontowano instalację elektryczną. Goście mogli elektrycznym dzwonkiem przywołać służbę oraz mogli skorzystać z pierwszej windy. Polecamy? Pewnie, że tak. Trzeba przeznaczyć cały dzień na takie zwiedzanie. Nogi trochę bolą, tak, to prawda. Nawet ale nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć, już o 17 zamykają. No Charlottenburg I tylko niestety, został. nie Charlottenschloss, wiem, jak nie, się jeszcze nazywa. tam jakiś inny był, Cecilienhof. Ale tak generalnie w ciągu jednego dnia da radę zwiedzić. Polecamy.